Przede wszystkim komórka to były dla masowej zagłady. A tutaj przede wszystkim byli więźniowie rozstrzeliwani, czyli to inna kategoria. Tak mniej więcej, inaczej można powiedzieć, że SS uważało, że dla Żydów rozstrzeliwanie jest pewnego rodzaju honorem, jakim było rozstrzeliwanie. Poza tym było tego za dużo i trzeba sobie wyobrazić rozstrzeliwanie mas ludzkich. W związku z tym rozstrzeliwano grupy tylko mniejsze, tak powiem. Poza tym to byli na ogół rozstrzeliwani byli Aryjczycy, a nie Żydzi. Dlatego, bo Żydów tylko gazowano od razu. Naturalnie można było masakrować, w jakiś sposób zabijać, ale nie egzekucji na Żydach ja sobie nie przypominam tego wypadku. Ich zmasakrowano. Jeśli widział, to mi to opowiesz, ale ja tego nie przypominam. Chciałem się zapytać, czy ty wiesz, bo ja nie wiem. O kim? O jakiejkolwiek egzekucji Żyda. Nie wiem. O rozstrzelaniu Żyda? O rozstrzelaniu. Ja nie znam tego. No, ja też. Zabijanie, nie, mógł być zastrzelony, to jest zastrzelony, a nie rozstrzelany. Tak. Z wyroku z Berlina. Sąd odbywał się w Niemczech. I tacy też byli Niemcy rozstrzeliwani. Znaczy pod ścianą śmierci. No tutaj były przede wszystkim takie wypadki, że przychodziły już polecenia z Gestapo, że tak powiem, czyli to, co ty mówisz, Berlina, może z Berlina, ale tu były normalnie sądy doraźne przez Gestapo katowickie, które były prowadzone tutaj i to było regularnie, raz w miesiącu, nie wiem, bo to nie było regularnych jakichś terminów i tu przyjeżdżał ten albo po tym Timmler, a przed tym Milner, dlatego, że tutaj, jeżeli przyjechał ktoś, który w jakiś sposób więzień przed tym przyjechał, już do obozu był numerowany, ale wyszło w czasie śledztwa, że ten więzień, który już tu w obozie jest, był za słabo osądzony, za łagodnie nazwijmy, to w czasie sądu byli wzywani z obozu i oni też byli rozstrzeliwani. Wyrokiem sądu doraźnego. Przyjechał mój starszy kolega, jeden z 25 oficerów z Krakowa z wyrokiem śmierci. Przyjechali tutaj, ale chcieli ich zatrudnić na bunie. Zaczęli chodzić na bunę, a później wszystkich wezwali i rozstrzelali tutaj. Więc ja wam powiem tak, z tym przyjechał z wyrokiem śmierci. Przede wszystkim nie chodzi o ścisłość pewną. Nie mógł nikt przyjeżdżać z wyrokiem śmierci, bo tego nikt nie wiedział. I właściwie każdy więźniu, który tu przyjeżdżał, był jakby z wyrokiem śmierci, bo po to poszedł do obozu koncentracyjnego. Dariusiu, a mógłbyś opisać, jak ty tutaj byłeś, bo mówisz, że nie dochodziłeś do ściany. Co to znaczy? Że Nie byłem wywoziłeś... w czasie rozstrzeliwania przez panią. To nie wolno nikomu. Nie wolno. Obojski był. To Przyjątkowo. Nie. Przy A rozstrzeliwaniu. przy rozstrzeliwaniu mógł być. To jest prawda. Przy rozstrzeliwaniu. Ciągać te zwłoki na bok. No bo kto ich wie? Teraz jest taka sytuacja, że Obojski sztubowy. odbiera gryps od rozstrzeliwanego i medalik przed śmiercią. To zauważył Palicz. Pokaż mi, co tam masz być. Co odebrałeś. A Obojski pokazał ten medalik i ten gryps, a Palicz powiada, to teraz ty stań. Od razu go na Obojskiego. A ilu was było zatrudnionych? Powiedzmy, jak była taka duża rozwałka, powiedzmy w granicach... Legierów. Więc właśnie o to chodzi. Nas było stałych czterech. Obojski, Banasiuk, Szcześniak i ja. Dochodził do tego przedtem już nawet Sobór Czesiek. Często, gęsto ze mną chodził po trupy. Teraz BOK mógł wyznaczyć więcej flegierów już z 28 bloku, wtedy kiedy się rozszerzył ten rewir, do wynoszenia trupów właśnie tych po zagazowaniu. I wtedy mi koledzy, ja nie byłem, opowiadali, że jak brali do rąk trupa, to na skórek schodził, śliski się robił i nieprzyjemny było ten kontakt z tym więźniem zagazowanym. Prawdopodobnie im się kazali najpierw rozebrać, żeby nie było tego rozbierania z ubrań. No, ale Kielar mówi, że byli w mundurach, że ich rozbierano.
że jednak Kielar, rozbierali. a Kielar tu wynosił te zwłoki. Wynosił, wiem o tym, że właśnie Ciała stąd wiezione prosto do krematorium, czy, Tak, do krematorium. do krematorium. czyli nie przez Leichenhalle tam w 28 roku? Nie. A jeżeli była taka duża rozwałka, powiedzmy tak jak tych plastyków, prawda? Tak. Bo to tam jest ponad 100 ludzi, No, to wtedy ilu zatrudniano do wynoszenia zwłok? To wtedy dobierano Tak, wyznaczał bok, którzy mają pójść i tak dalej. To przeważnie w nocy było robione, prawda, wynoszenie tych trupów zagazowanych i tak dalej, żeby to, To się nie trwało odbywało. długo. To masz dobry opis Kielara, bardzo wiarygodny i prawdziwy. Rzeczywiście tak to przebiegało. Gąsienica Gnojek. Dostał wyrok śmierci. Po przesłuchaniu prawdopodobnie w Politische Abteilung z rana już wezwali go tam na Politische Abteilung, skrępowali mu ręce drutem kolczastym, przyprowadzili go tutaj pod blok 28, kazali mu tam stanąć, a czekali aż Palisz przyjdzie i go zastrzeli. I wychodziliśmy jako komando wynoszące trupy. Trupy do krematorium, do Bo tam, tych gdzie- skrzyń było, zdaje się, 20, jeżeli dobrze pamiętam. Jak było 20, to znaczy, że było 40 trupów. minimum 40. Tak, bo po dwóch. Właśnie o to chodzi. Myśmy często, gęsto nawet 3 ludzi do jednej skrzyni wpakowali, no bo co, jak ważył 40 kg, to taka skrzynia więcej ważyła niż ten człowiek. A do tej skrzyni się dawało po 3 z lewej i 3 z prawej strony, czyli 6 ludzi niosło trumnę do krematorium. A, my Przez wynosili bramę. po 4. No tak, no bo było 2 trupy, a jak było 3, I ułożonych, no to- układaliśmy ich od razu, jak się do krematorium wejdzie, na prawo się Na prawo, skręca to z tego taka holu. salka tam. Pamiętam tę kratkę, która była, a dzisiaj jej nie ma. To jest ta... No, ktoś ukradł tą kratkę, ale na to miejsce Ale wsadził. ty mówisz, że aż krew stamtąd płynęła. Słuchaj, bo poczekaj, no zastanów się nad tym. A czy ja się mam zastanawiać, ja to widzę przed oczyma i Zaraz, wszędzie. ale to nie, ja ci powiem, skąd to mogło pochodzić. Tu trupy były złożone. Dobrze, w więc tym dlatego kącie. No. potem przy przewożeniu to krew mogła płynąć, ale Nie. niemożliwe, Nie. żeby ci stamtąd płynęła. Nie stamtąd, tylko tu w narożniku No były. obojętne, choćby i stąd, zrozum to. Ty popatrz, jak to jest odległe. No nie. To idzie pod górku. Słuchaj, Kaziu, to już Ja nie przeczę. tego mnie nikt nie... Tu była z piasku usypana taka, proszę Ciebie, w tą stronę i w tą stronę zwężająca się. Rynna. Nie rynna, tylko taki Wał, stworzony, wał. wał usypany, proszę Ciebie, do tej kratki i ta kratka obsypana tutaj. I stąd ciekła tutaj krew. Ja Jak nie- 200, ponad Nie 200 przeczę, rozwalili osób. Ale nie popieram, ale nie potwierdzam. Za wysokie, za niskie. Nie, samochód tam nie wjeżdża, nigdy. Tu wysiadano, ale rolwaru. I przecież z rolwagi mogła cieknąć krew. I rzeczywiście nie tylko tu, ale gdy po rozstrzelaniach wyszły, to na, Ale to- na całej całej drodze. Wiadoma tam. rzecz, ale ja nie mówię o tamtym, ja mówię Ale- to, co płynęło tutaj, ta krew stąd do tej kratki. Nie wiem, to jest oryginał. No, proszę Ciebie, ja To to... jest oryginalne? Tak. Wszystko oryginalne. Ale chodźcie do środka. Podejdziemy pod salę śmierci. Tu jeszcze chcę Ale właśnie będziemy od okna tam widzieli. zwłok rozstrzelanych był tutaj ustawiany No. do wysokości 2 metrów. Myśmy wrzucali za ręce i nogi, żeby wrzucić do góry. No przecież to jest, jeżeli ktoś nie wierzy albo zaprzecza, przecież ja to widziałem, żebym ja nie widział tego. Ja nie przeczę, Ja uciekłem specjalnie z bloku, żeby zobaczyć, dlatego że to była druga rozwałka już taka i ktoś opowiadał o pierwszej, że jak to wyglądało, więc ja przyszedłem, żeby zobaczyć, żeby móc kiedyś opowiadać, jeżeli bym wyszedł z obozu.